Aby gracze wiedzieli, o czym jest wasza mapa i jaki jest jej rodzaj, warto zmienić parę ustawień. Wszystkie najważniejsze informacje o mapie zmienia się w nowym oknie, które wyskoczy po kliknięciu na parametry misji w zakładce Skryptowanie globalne. Wpisujemy siebie jako autora oraz wersję mapy. Jest ona zależna od tego, ile ważniejszych zmian zostało przez was wprowadzone. Jako że jest to pierwsza wersja mapy do poradnika, wpisuję wersję 1.0. Do nazwy mapy przejdę za chwilkę. Krótki opis wyświetla się pod nazwą mapy podczas jej wyboru. Musi być on krótki, ponieważ może nie zmieścić się w tabeli. W polu parametry misji można odhaczyć, jaka dana mapa jest. Służy to do ułatwienia znalezienia mapy, na którą gracz ma ochotę. Podczas wyboru map można włączyć sortowanie właśnie według tych parametrów. Poziomy trudności są używane przez dynamiczne skrypty, o nich będzie osobny materiał. W oknie środowiska zmieniamy ustawienia nocy i pogody. Wtedy domyślne wartości, które są w ustawieniach gry, będą zastąpione tymi z mapy. Ja zostawiłem domyślnie, aby gracz sam mógł o tym decydować. O edycji wiadomości również za chwilę opowiem. Długi opis jest wyświetlany w osobnym polu, które można przewijać, więc jego długość nie jest ograniczona. Teraz po zapisaniu mapy, co można zrobić skrótem klawiszowym Ctrl S, wszystkie te zmiany będą widoczne w liście map. Nazwa mapy nie musi być taka, jaką ustawiliście podczas zapisu oraz nie musi być jednakowa w każdym języku. Do tej zmiany trzeba dodać nową wiadomość do pliku libx. Będzie ona miała własny identyfikator, który trzeba później wpisać w odpowiednim polu. Żadne wiadomości nie zostały jeszcze dodane, więc pojawi się komunikat o jej braku. Klikamy na Edytuj wiadomości i zmieniamy tekst dla identyfikatora, który można wybrać powyżej. Po tym jak odświeżymy ID z pliku libx, nowa nazwa mapy się wyświetli i będzie widoczna w liście. Jednak będzie to tylko tłumaczenie w języku polskim, dla innych języków nadal będzie wyświetlana domyślna nazwa mapy, więc trzeba dodać tłumaczenie do wiadomości. Wybieramy język oraz ID wiadomości i wpisujemy jego tłumaczenie. Na dole można wybrać, jaki język ma służyć jako podgląd. Nazwa mapy jest przetłumaczona, jednak krótki i długi opis nadal będą w tym samym języku. Trzeba zrobić dokładnie tak samo jak z nazwą mapy. Dodajemy nową wiadomość z nowym ID i jednocześnie jej tłumaczenie. Język angielski jest domyślnym językiem gry, więc go najlepiej dodać, nawet z pomocą tłumacza Google. Dzięki temu mapa będzie miała szerszy zakres odbiorców. W samej zakładce Skryptowanie globalne jest jeszcze wybór trybu misji. Mapa ekonomiczna oznacza, że gracz musi się rozbudować, aby ją wygrać, a w taktycznej nie można budować i gracz musi korzystać z tego, co aktualnie posiada. Każdy gracz może otrzymać własną wiadomość. Przechodzimy do zakładki Skrypty wizualne i otwieramy pod zakładkę dodatkowe ustawienia. Klikamy na Edytuj wiadomości i na środku ekranu wyskoczy nowe okienko. Dodajemy wiadomość, wybieramy rodzaj zwoju, jaki ma się wyświetlić i ustawiamy czas, w jakim wiadomość ma się pokazać. W nawiasie obok czasu jest napisane, że musi być podane w cyklach. Jeden cykl to 1/10 sekundy, czyli 1 sekunda to 10 cykli, więc 600 cykli to 1 minuta. Następnie wpisujecie tekst wiadomości lub wybieracie go z pliku libx. Dodanie wiadomości do pliku libx, czyli przez specjalne okno w parametrach misji, dodatkowo sprawia, że gra będzie wczytywała wszystkie polskie znaki i zagraniczne. Inaczej niektóre znaki będą się pokazywały jako kwadraciki, puste miejsca lub jakieś dziwne, niepasujące znaki. Najważniejsze rzeczy w edytowaniu mapy zostały omówione, jednak to nie jest wszystko. W następnym poradniku powiem wam kilka wskazówek i porad oraz pokażę parę funkcji, które ułatwią edycję mapy. Jeśli macie jakieś pytania lub nie wiecie, co dana funkcja robi, dajcie znać w komentarzach. Jest tego trochę, więc można się pogubić. Dziękuję za oglądanie. Cześć!